Siemanko moi drodzy, pozdrawiam jeszcze z... Chyba nie muszę mówić. Widzicie wszędzie dookoła automaty, to chyba wiadomo skąd. Las Vegas, właśnie idę po kawkę. Jesteśmy na lotnisku, lecimy zaraz do Cancun, do Meksyku. Tam jeszcze na 5 dni. Nie jest to podróż poślubna, to jest po prostu... O, to jest ładny napis. Po prostu tak lecimy sobie jeszcze odpocząć. O, ale kolejka do Starbucksa. Co ja miałem powiedzieć? Coś mi wypadło z głowy. Aha, podróż poślubna będzie inna, będzie wyjątkowa. Ale to prawdopodobnie będzie dopiero pod koniec roku. Gdzie dokładnie to jeszcze nie wiem, ale wydaje nam się, że to będzie chyba 7. kontynent. Tylko dłuższa podróż, taka, która potrwa 21 dni. Taki mamy plan. Zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Stwierdziliśmy, że w naszym życiu wszystko musi być zwariowane. Także podróż poślubna też będzie zwariowana. A z racji tego, że na zaręczyny tam byliśmy, stwierdziliśmy, że zrobimy coś takiego, tylko coś ekstra. Powiem wam tak, dla nas trochę jest ciężko wybrać coś normalnego, żeby gdzieś pojechać w jakieś normalne miejsce. No bo prawie wszędzie już byliśmy. I żadne takich miejsc by nas nie zaskoczyło, że nie byłoby dla nas takim specjalnym miejscem. A Antarktyda będzie. Tak myślę. To jest zdecydowanie dobre miejsce. Tak jest. W ogóle przed chwilą dostaliśmy wiadomość, że nasz lot jest opóźniony. No, mamy tu opóźnione i później na przesiadce mamy tylko 40 minut na zmianę samolotu. Ciężko to widzę, ale trzymajcie kciuki, żeby się udało. No i znowu nam zmienili lot. Czyli już nie mamy szans zdążyć na kolejny lot. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. No, jesteśmy w Dallas. Wylądowaliśmy o 14:50, a o 14:30 chyba 30, jakoś tak, odleciał nasz samolot. Ale zmienili nam już na kolejny, na szczęście sami. I za ponad 2 godzinki mamy lot. Tylko najgorsze jest to, że będziemy późno w Cancun, a jeszcze stamtąd musimy później dojechać do Tulum. No i będziemy praktycznie na noc. Jedyny sposób, że mieliśmy opóźniony lot, jest to, że sobie poszliśmy do Tex-Mex restaurant, czyli teksańsko-meksykańskiej restauracji na pyszne mięsko. O, to pamiętam najbardziej właśnie pyszne jedzenie w Meksyku. Pyszny grill, dokładnie barbecue. No i jesteśmy w Cancun, ale to jeszcze nie koniec. Myślałem, że czeka 3. przeprawa i autobus albo taksówka 2-godzinna do Tulum. No i przygody się nie kończą. Nasze walizki nie doleciały, zaginęły. Znaczy nie zaginęły, no są w Dallas. Po prostu z Dallas nie przyleciały tutaj. Będą jutro o 14. No i co? Trzeba jakoś sobie poradzić, no Ala ma przerąbane, ona nie ma nic kompletnie normalnego. 2 walizki oddała, które akurat 2 zaginęły. Jest ubrana cała na zimowo, z futrem w ręce, w kozakach długich. Dlatego ja tam zawsze wolę mieć wszystko w plecaku. Plecak mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. Zawsze wszystko jest i mnie nie zaginie. Tak to wygląda. No i już taksówkarze trochę nas chcą przekręcić. Od razu nam powiedzieli $320 za dojazd do Tulum. Chcemy jechać taksówką, musimy podjechać od razu pod sam hotel, bo już jest dość późno. Nie chcemy jechać busem i później jeszcze z centrum jechać taksówką. No ale w końcu powiedzieliśmy, że możemy dać maksymalnie 200, tutaj jak mamy $50 na osobę. Się zgodzili. Ale i tak jeszcze taksówki nie widać. Na razie się zgodzili, ale nie wiadomo, gdzie jest to auto w ogóle.
Dojechaliśmy do naszego hotelu, a tu się okazało, że tu codziennie impreza do 1:00 w nocy jest. A myśleliśmy, że odpoczniemy. Załamka. Dwunasta w nocy, 12:30. Przyszliśmy sobie na takoski. Najlepsze za $1 z ulicy Street Foodzik. Pan już szykuje dla nas mięsko na takosy. Będzie stek, krewetka. Dawid jeszcze kurczaka wziął. Od razu po przyjeździe trzeba było zaliczyć jakiś street foodzik. Ale wybór mają zajebisty, No, mają. Zazwyczaj masz tylko kurczak albo ten, a tutaj masz wszystko. Krewetki, rybę. Stek gotowy. Teraz pan krewetki przygotowuje. Warzywka. Dobrze trafiliśmy. No i gotowe. Pamiętam, kiedyś tutaj byłem, to po $1 były. Ile teraz kosztują mniej więcej? Kurczę, wiesz co, to będzie... Pan to jest... No, będzie jakoś między 1,5 a $2 za jednego. Inflacja. Siemanko, 7:00. Od 6:30 już w sumie 6:20. Czekam, żeby wyjść, żeby się troszkę przejaśniło. I właśnie zaczyna mój marszobek na plażę, na wschód słońca, tylko nie wiem, czy zdążę w sumie. 7:30 wschodzi, ale powinienem zdążyć. 3,5 km za mną. Dobiegłem właśnie do plaży. Zdążyłem na wschodzik, także super. O, pięknie. To ludzie jeszcze pewnie po imprezach dopiero. W sumie przybiegłem. Tak to on zamulał w pokoju. A tak to pięknie rozpoczęty dzień. Tulum w Meksyku. Jestem tutaj 3. raz. Za każdym razem było fajnie. No i pierwszy wschodzik zaliczony w tym roku. I w ogóle w Meksyku, gdzie tu się wychodzi? Tutaj. Biegnę z powrotem, trzeba się ogarnąć. Później może jakieś śniadanko. Dzisiaj plan ogólnie jest zwiedzanie. Pojeździć w jakieś fajne miejsca, tylko czekamy, aż nam dostarczą nasze bagaże. No i musimy zmienić hotel. Nie ma szans, nie zostaniemy w nim, bo nie ma nawet takiej opcji, żeby w nim odpocząć, wyspać się. I nawet odpocząć przed wyjściem gdziekolwiek na jakąś imprezę albo coś, no bo jak muzyka tak dudni, że ściany się całe trzęsą, no to nie ma szans. Ale spokojnie, znaleźliśmy już coś w okolicy. Także dzisiaj dzień będzie bardzo intensywny. Właśnie, jeszcze obowiązkowo musimy dzisiaj skuterki wynająć. Skuterki są tutaj bardzo istotne, żeby mieć. No bo jednak my tutaj od plaży mieszkamy, od wejścia na plażę 3,5 km, a tam dalej od wejścia jeszcze na taką lepszą, dużo lepszą plażę. Jeszcze więcej. Także musimy je mieć, bo taksówki są okropnie drogie tutaj. Szczególnie tutaj, gdzie jesteśmy w tej zonie, znaczy my nie mieszkamy w samej zonie hotelera, czyli tej strefie hotelowej, tylko mieszkamy obok, między miastem, a właśnie tą strefą. Także musimy mieć jakiś skuterek. Tutaj ogólnie w tej strefie hotelowej okropnie drogo. No ale też w sumie najlepiej. 3 razy byłem tutaj i 3 razy w innych miejscach. Pierwszy raz jak przyjechałem, to był 2020 rok. No to wiadomo jakie czasy, no to byłem w mieście. Ostatnim razem jak byłem tutaj z Alą, no to byliśmy właśnie w zonach hotelera, bo trafiliśmy w fajny hotel. No i teraz jesteśmy pomiędzy. No wiadomo, festiwal jest drogo.
Ale cieszę się, że tutaj jestem. Lubię Meksyk, naprawdę lubię. Podoba mi się tutaj. Raz na czas tutaj wpaść. Jest świetnie. Mieszkać? Raczej bym nie chciał. Bo jednak jest też trochę... Nie wiem, no może jak się jest normalną taką osobą i tak dalej, to może nie jest aż tak niebezpiecznie, ale zawsze jednak jest... Wiadomo, trochę zawsze jest, no bo tu jednak są te kartele, to wszystko. Zawsze można być w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiednim czasie. Coś się może wydarzyć. No jednak Tajlandia to jest spokojne miejsce. Kurde, chodzę i szukam kawy gdzieś. Nie mogę jej znaleźć, bo jeszcze za wcześnie. Okej, znalazłem miejsce, gdzie się mogę kawki napić, mogę kartą zapłacić, bo wszędzie wcześniej mi mówili, że muszę niestety minimum 500. A tutaj już jest normalnie. Ale ładny hotel. No, także 7 km z rana będzie zrobione zaraz. Postaram się zrobić 10. Za niecałe 3 tygodnie. Spinaczka na Aconcagua. Wyprawa do Argentyny. Także trzeba podtrzymać formę, bo formę mam cały czas. Trenuję cały czas. Trzymam tą sprawność fizyczną. Czuję się bardzo dobrze. Także jest dobrze. Jeszcze troszkę teraz kondycji zrobić. I będzie super. I zdobędę ten szczyt. Znaczy tak naprawdę tam wszystko zależy od pogody. Czy góra nas wpuści na nią. Ale największym problemem właśnie na wejściu na Aconcagua jest pogoda. Czasem wszystko, znaczy przeważnie, nie czasem, przeważnie wszystko od niej zależy. Jak będą bardzo złe warunki, niestety może się nie udać, ale wierzę w swoje szczęście, że się uda. No. Ruszam tam z ekipą 4 Challengers. Umawiamy się dokładnie 22 w Mendozie i zaczynamy wyprawę. Pokażę Wam w ogóle, jak wygląda ten hotel Maja Monkey, gdzie się zatrzymaliśmy. To jest tylko dla dorosłych. Parę pięter ma. Ja zawsze myślałem, że to tylko jest hostel, no bo kiedyś już byłem w takim hostelu z tej sieciówki. Nawet nie wiedziałem, że też normalne pokoje są. Zejdę na dół i Wam troszkę pokażę. Ogólnie w tym hotelu było wszystko dobrze, bo pokój jest naprawdę piękny. No prysznic trochę lipa, ale ogólnie jest fajnie. Mi się podoba. No ale samo to, że codziennie do pierwszej albo drugiej ma bombić muzyka od pewnie popołudnia, no nie do przejścia, niestety. Jeśli by się przyjechało typowo imprezować, typowo na taki tydzień imprezowy, a nie po tym, co my mieliśmy w Las Vegas, no to może by było spoko. Ale jednak na teraz to jest za dużo. Tutaj imprezki wieczorami są. Bar. Basenik tutaj, huśtawki. Można sobie drina pić prosto z basenu. No naprawdę jest bardzo ładny hotel. I my jak go rezerwowaliśmy, to wychodziło po $100 za noc. Teraz ta cena już skoczyła między 200 a 250, zależy od pokoju. O, tutaj możecie zobaczyć Maja Monkey. Od razu 7-Eleven obok. Jeszcze idę właśnie po Fit 50, bo słońce zaczyna już smażyć. A nie wiem, jakim cudem nie wziąłem ze sobą. W ogóle zapomniałem kompletnie, że lecimy później do ciepłych krajów. Nawet okularów słonecznych nie wziąłem. Nie ma to jak 7-Eleven w Tajlandii. Naprawdę w wielu krajach już widziałem 7-Eleven. Do tego w Tajlandii żaden nigdzie nie ma podbicia. Lokalizacja między miastem a tą strefą hotelową. Można sobie skuterki wynająć, rowerki. Tutaj bardzo dużo osób w ogóle na rowerkach jeździ, no bo wszędzie blisko. Skuterki też są. My dzisiaj właśnie musimy wziąć, na pewno. Na 100% musimy mieć skuter. A ja idę teraz gdzieś kupić klapki, bo nie mam. Ale właśnie zaczęła dzwonić do linii lotniczej, czy nasze bagaże już doleciały. Chociaż pewnie trochę bez sensu, bo powiedzieli, że dolecą dopiero o 11, a jest 9:30. Ale już woli się upewnić. O, przyjaźń właśnie do Holy Stick. A, jest pisze. Holy Stick, a? Tutaj różne ceremonie są, ale akurat my nie jedziemy na ceremonię, tylko idziemy sobie zjeść. Ale to jest miejsce takie... Na jaką? Nie, no taką... Ja na jedną też, ale wolę w Peru.
You are now entering a stress-free zone. O, widzisz? O, to idealnie. Idealnie, ale to jest w ogóle fajny klimacik takiej dżungli. Tak. Po Tutaj- naszych przygodach z bagażami idealnie. Free stress. Tak, odreagować troszkę. Pyszne śniadanka. To jest, byliśmy tu właśnie z Domi, która nas tu ostatnio zabrała. Mam nadzieję, że się spotkamy w któryś dzień. Właśnie dzisiaj musimy się do niej odezwać. No a później tutaj przejdziemy i pokażemy wam troszkę, jak to wygląda. Co to jest takie mistyczne? Czy holistyczne? Fantastyczne. Miejsce. O Boże, tego mi było trzeba po prostu. Potem Vegas, Włochy. No, tutaj też tacy odklejeni ludzie sobie lubią przyjechać. Pyszne śniadanko. A ty co masz? Bardzo smaczne. A, serek, jajko. Macza, tu coś z grzybkami. Dobra, idziemy teraz tu troszkę się przejść. Pokazać wam, jaki to jest fajny klimacik. A później jedziemy na jakąś cenotę. Bo nie trochę się zachmurzyło. Także nie wiadomo, co dzisiaj będzie z tą pogodą. Ale zaraz się okaże. Tylko nie w którą stronę to trzeba iść. Co to jest? Jakieś miejsce, nie wiem, czy to jest jakieś do medytacji, czy coś. Pewnie tak. Tutaj domek na drzewie fajny. Tutaj był znaczek, że trzeba być cicho w środku. Aha, tam się coś w środku dzieje. A, chyba się skończyło już. I patrzcie, po całym tym hotelu sobie chodzicie i macie taki klimacik dżungli. Tutaj co kawałek jakieś domki są, jakieś pokoje, jakieś miejsce właśnie takie do medytacji. Ciekawe miejsce, bardzo ciekawe. No i wchodzimy na Art Walk. Ciekawe co tu będzie, to pewnie są takie rzeźby fajne, z tego co pamiętam. O, no tak, już widać. Tutaj jesteśmy teraz w takim centrum, mieście w sumie. Tulum, Katrina, Święto Zmarłych, właśnie tu jest też fajnie. Kurczę, jak to się nazywa? Santa... Kurde, nie pamiętam. Ale właśnie Meksyk to jest miejsce, gdzie kiedyś chcę przyjechać, no bo zobaczyć, jak wygląda Święto Zmarłych. Bo to jest jednak takie mocne wydarzenie tutaj. Tylko wtedy fajnie pojechać do Mexico City, bo inaczej do stolicy, że tam jest podobno najlepiej. Ludzie się mnie czasem pytają właśnie, jak ja na takie miejsca, do których lubię wracać. No i Meksyk jest właśnie jednym z takich miejsc. Tak wam mówiłem, no z bezpieczeństwem różnie może być, no ale to też jest druga sprawa, że ludzie się naoglądają tych wszystkich seriali, o tych wszystkich kartelach, które działają. No i później sobie podwójnie wkręcają po prostu do głowy. To też ma na pewno duże znaczenie. Stary garbusek. To jest w ogóle ulica, jak jechaliśmy tędy przed chwilą. Bardzo dużo takiego street artu to było. No i przyjechaliśmy teraz do Akit Senot. Wejście do tego kosztuje 500 peso, chyba że ktoś jakiś specjalny taki program to 1000 z jakimś czymś tam ekstra. No ale dla nas wystarczy tam po 500.
Tutaj macie za 500, to macie po prostu wejście do cenoty. I coś tam jeszcze, taka dość duża ta cenota. Kajak tam jest, znaczy kajak sobie można wziąć i popłynąć. A za 1000 dodatkowo jeszcze z takimi bajerami. Dobra, potem to zobaczyliśmy, jak te rzeźby wyglądają. No to zdecydowaliśmy się, że weźmiemy sobie full opcję, żeby zobaczyć wszystko. Całkiem przyjemne miejsce to będzie. No, trzeba kamizelki wziąć. Do cenoty trzeba wchodzić w kamizelce. Patrzcie. Dobra, idziemy najpierw zobaczyć taką wielką głowę, która gdzieś tutaj jest. Ciekawe, czy to jest tak naprawdę wielkie jak na zdjęciach. Świetnie to tu jest zrobione. Tylko tak naprawdę wykupiliśmy te droższe bilety, a nikt nawet nie sprawdzał tego, jakie mamy, żeby tutaj wejść. Powiem wam, że nawet żeby przyjść sobie przy tym fotę zrobić, to już było warto. Dać to 500 więcej. Czekajcie, ile to jest 500? Ty, ile to jest 500? Ty, to jest 100 zł. To dużo jednak. Nie wiem, jak ja to liczyłem, że to 50. Ciekawe, dlaczego akurat tych szczeszkami tu porobili, ale powiem wam, że fajnie. Dobra, teraz kolejna rzecz. Wbijamy do cenoty. No bo tutaj głównie się przychodzi właśnie po tą cenotę. W ogóle w całym tym tutaj, w całej tej okolicy to jest parę tysięcy. I niby to jest tak, że kiedyś meteoryt walnął i stąd one są. Wszystkie są połączone ze sobą. Płynie woda w środku, nurkują tam w ogóle fajne nurkowanie z butlą, można sobie w cenotach zrobić. Są takie specjalne miejsca. Kiedyś z chęcią spróbował. W ogóle plan na ten rok mamy taki, że musimy na 100% już zrobić sobie kurs nurkowy na Kotao. Mieliśmy robić w tamtym roku, no ale przez to, że były jakieś tam ulewy i tak dalej, no to niestety woda była zanieczyszczona i musieliśmy odpuścić. Ale w tym roku robimy na 100%. Tym bardziej, że później będziemy zwiedzać sobie oceanie. Tam będzie dużo wysp, dużo miejsc fajnych, gdzie można właśnie nurkować z butlą. O, wow. No ale pięknie. Teraz tak już nie ma takiego słońca, bo już jest 15. W pełnym słońcu. To tu kolorek tej wody musi być cudowny. Ale piękne miejsce. Natura jest po prostu niesamowita. A, tu jest kolejna ściana z czaszkami. Skąd oni te czaszki w ogóle mają? Wygląda jak małpy. Ciekawie. Tutaj z drugiej strony jesteśmy, tej cenoty. Ale idziemy jeszcze znaleźć jedną taką, gdzie jest zjeżdżalnia specjalnie zrobiona. Fajnie, tutaj jest jeszcze... O, to się tu idzie? Chyba źle... Chyba tu. Jacuzzi z czaszek. O, to tu się wchodzi. Źle poszedłem. O, no. Co oni z tymi czaszkami tu mają? Dobra, jednak cofam to, że nikt nie sprawdza. Jednak stoją goście, którzy patrzą, jakiś ma kolor bransoletki. Bo tutaj na przykład, gdzie idziemy teraz, to też trzeba mieć tą droższą wykupioną. Jak się ma tylko tą za 100 zeta, to tylko do tej jednej ceny tam można wejść bez reszty atrakcji. A ty.
Na górze zrobiony sztuczny wodospad i zjeżdżalnia. Cała ekipa będzie zjeżdżała. No i przyjechaliśmy na zachód słońca, na plażę, ale nie wiem, czy nam coś z tego wyjdzie jeszcze. Już słońce zaszło, ale może jeszcze. Ogólnie klapek dalej nie kupiłem. Byłem chyba w 10 sklepach, nigdzie nie było. Zaraz zobaczymy, co się dzieje na plaży. Ale mała plaża, duży przypływ jest. Strasznie dużo. Wow. No ale ludzie na festiwal przyjechali, nie ma się co dziwić. No i spacerek wieczorem do zachodu słońca. Jutro plan jest taki, żeby trochę pojeździć po tych pięknych plażach, żeby wam troszkę pokazać. Może coś tam jeszcze się okaże. No i dochodzimy do miejsca, gdzie zaczynają się najlepsze beach bary. Sportowe świry, zaczynamy dzień. Ala zamarza, ale jest sportowym świrem. Zimno. No, jedziemy na plażę, bieganko, jungle gym, śniadanko i później zwiedzanko i... Ej, ale to jest niesamowite, jakie to są różnice temperatur. No ale ile stopni? Z 20? Nie wiem, ale chyba 10. Nie no, zimno jest jeszcze, ale spoko, zaraz się rozgrzejemy. No, idziemy już na siłkę. Przez taki jeden hotel trzeba tutaj przejść. Ale patrzcie, jaki to jest klimacik. Drewniane bungalowy. Jest przepiękny po prostu. One day, kochanie. One day na pewno. Ale tu jest klimatycznie. To jest coś podobnego, jak byliśmy ostatnim razem. No, ja mam taką Tylko tam daleko. daleko, no. Jednak tutaj ta lokalizacja to jest numer 1. Jeszcze 0 ludzi. Wszyscy śpią. A my już aktywnie bieganko i siłka. Dobrze rozpoczęty dzień. 5 km zrobione. Teraz idziemy na Jungle Gym. Bardzo znana siłownia tutaj, która jest zrobiona z drewna. Pokażę wam zaraz, jak wygląda. W ogóle kocham tą plażę tutaj, naprawdę to jest coś pięknego. Jak to wygląda? Z drewna porobione rzeczy. Tutaj do przysiadów. A nie, no tak, tam się wyciska do góry. A nie, czekajcie, jeszcze inaczej, to jest jakaś... Aha, bo tu ktoś jeszcze może na ławce siąść, żeby było jeszcze ciężej. Tam sztangi porobione też z drewna. Kiedyś tu ćwiczyłem. Teraz jeszcze cisza, spokój, tutaj 0 samochodów. A wieczorem się zamienia w tak inne miejsce totalnie. Wszędzie korek. Nie, to jaki tutaj był korek, to ludzie, którzy chcieli dojechać tam z samego końca do początku, to myślę, że z 2-3 godziny musieli stać w tym korku. Nic się tu nie ruszało. A my na skuterku, na patencie, środkiem. Parę razy trzeba było wymusić to, żeby zjechali trochę w bok. No ale ważne, że się udało. Samochodem tutaj jeździć to sobie nie wyobrażam, serio. Nie, że jakoś ciężko albo coś, tylko nie wyobrażam sobie ze względu na te korki, które tutaj są. Patrzcie, jakie ładne.
Zdrowe życie po imprezowym Las Vegas i niezdrowym, teraz trzeba na zdrowo trochę. Szocik zdrowy i soczek z owocu wyciskany. Tutaj mamy kanapkę z humusem i awokado. Tutaj mamy... Z czym tu mamy? Ser, jajko, co w środku jeszcze jest? A, łosoś. Łosoś i sos beszamelowy i owsianka. Właśnie spotkałem chłopaka z Erytrei, trochę porozmawialiśmy. A żałuję, że tego nie nagrałam, niesamowite to było. No, pogadaliśmy trochę, mówi, że bardzo się cieszy, że odwiedziłem jego kraj, że on nie miał nigdy takiej okazji i póki dyktator rządzi, to nie będzie miał takiej okazji, bo jego rodzice uciekli nielegalnie przez granicę z Etiopią i mówi, że normalnie bardzo chciałbym mnie zaprosić, żebym ich odwiedził znowu, ale dla mojego bezpieczeństwa lepiej, nie? Ja mu powiedziałem, że mi grozili, że mi utną głowę i trafię do więzienia, no to nie wyglądał na zaskoczonego. Ale fajny gościu bardzo, w Nowym Jorku teraz mieszka. Kolejne miejsce, które idziemy sobie odwiedzić, to są ruiny w Tulum. I no, może gdzieś coś tu jeszcze zjemy jakiegoś dobrego. Zobaczymy zaraz. Mamy dzisiaj naprawdę fajny plan i czas na realizację go. Fajne pamiątki można sobie tutaj też kupić, ale wiadomo, no tutaj są najdroższe. Jak chcecie kupować, to zdecydowanie najlepiej, thank you so much, przejść się do centrum miasta. Tam będzie dużo lepiej, dużo taniej na pewno. Majowie. My friend, I hate monkey. Jakimi busikami się tam dojeżdża na ruiny. No i zaczynamy zwiedzanko. Wejście do parku 120 peso, czyli 24 zł i wejście na ruiny 210, czyli 42 zł. No, rano zimno, a teraz taki gorący, że... ale spoko. Rano akurat dobrze, bo jak się biega po plaży, to nawet fajnie, jak jest tak zimno. No i wchodzimy, ale ludzi tu jest tyle, a pamiętam jak ja tutaj byłem, no dobra, okej, cofam to. To był 2020 rok, wiadomo co wtedy się działo. I pamiętam, jak przyleciałem tu właśnie z Polski, wtedy akurat byłem po walce Fame, mojej pierwszej, na której zostałem bardzo szukany, ale tu nie wspominam. I w Europie wszystko totalnie pozamykane, ludzie w domach i tak dalej. Wylądowałem wtedy w Meksyku, a tu jakby nigdy nic, jakby się nic nie działo. Wszędzie imprezy, ludzie normalnie, brak masek. O, co kawałek tu są. Tu jest, tu jest, tu jest, tam jest. Wszędzie ziomki łażą. O, miasto Majów. To miasto te ruiny tutaj pochodzą z XIII-XIV wieku. Cała cywilizacja. O, patrzcie, tutaj widać. Peru, nie? Też Aztekowie na Peru, tak? No i patrzcie, to jest... O, sorry. To jest piękna woda właśnie w Tulum. Strasznie dużo glonów teraz jest. Codziennie rano na plaży jak jestem, to sprzątają. Ale cudowny kolor wody o, tutaj. Właśnie przed chwilą sobie tutaj w ekipie poruszyliśmy temat cudów świata. Wiadomo, no, są ruiny Majów. Jak też wiadomo, jest Chichen-Itza, która jest jednym z 7 cudów świata. Widziałem wszystkie cudy, niektóre, znaczy cuda świata, niektóre nawet parę razy. I właśnie poruszaliśmy temat tego, który z tych cudów świata jest najciekawszy. I moim zdaniem najciekawsza jest Petra. No i w sumie dużo osób też to przytrzymało. No oczywiście też Machu Picchu to też jest niesamowite. Chichen-Itza też ma coś w sobie. Ale na przykład nie wiem dlaczego i no też mówiłem parę razy oficjalnie, że moim zdaniem jeśli jest 7 cudów świata, no to jest w Rio de Janeiro nie powinien być. No to jest na przykład dla mnie coś, co no jest tak zrobione, że raczej nie pasuje na cud świata. Ze względu na to, ile to ma lat, jak jest zrobione i tak dalej. A dużo bardziej pasują na przykład kościoły w Lalitea, dokładnie tak się mówi. To są kościoły, które są zrobione w skale w Etiopii. To jest tak niesamowite po prostu,
że to powinien być siódmy cud świata, a nie Jezus Rio. No ale moim zdaniem i zdaniem wielu osób tam było raczej pewnie płacone, co będzie, co nie, w niektórych przypadkach. No bo wiadomo, takie miejsca przyciągają turystów. W kolejce czekali. Dzienica też słabo. No bez sensu. No, może kiedyś to zmienią, bo Lalilea bardzo na to zasługuje, a jeśli ktoś nie wie, o czym mówię, to warto sobie wpisać w Google i sprawdzić. Lalix, twój ulubiony cud świata. A widziałeś wszystkie już? Nie widziałeś Jezusa w Rio? Widziałam piramidy, widziałam Koloseum. Ale piramidy nie są. Piramidy są starożytnym cudem świata. No tak, dobra. Nie czekaj. nowoczesnym. To co ja jeszcze widziałam? Petrę widziałaś, Czicienicę, Murchiński Murchiński widziałaś. No, e, dobra, te- to od razu powiem, co mi się najbardziej podoba. Koloseum i Petra. Ej, to czekaj, ty widziałaś wszystkie Nie. oprócz... Tak. Oprócz Jezusa tylko w Rio nie widziałaś. Tak? A, no to nawet nie wiedziałam. To które było najlepsze? No Petra i Koloseum. Bardzo mi się Koloseum podoba, ale to dlatego, że się zajmowałam starożytnym Rzymem podczas studiowania, więc to miał dla mnie taki trochę inny stosunek, taki wiecie, bardziej taki... A uważasz, że to, że Jezus w Rio został wybrany na cud świata, nieco innego to No. znaczyło że Nie wiem, ktoś też- zapłacił za to? Nie wiem, szczerze, nie widziałam go, wiesz, ciężko mi powiedzieć. Może, Ale to nie pasuje, to wszystkie mają po parę Tak, tysięcy lat, takie i a to jest takie- wybudowane po prostu na skalę, no. ale wiesz, może, nie wiem, ty się możesz wypowiedzieć. No nie, ja uważam, że nie powinno być. Jezus w Rio, że nie powinien być cudem świata. Czy nie? Nie byłem jeszcze w Rio. No. Ty byłeś, ty osób tutaj obecnych w Rio? Ale dyskusja jest? No, że Jezus nie pasuje do cudów świata, siedmiu, że wszystko jest świata. takie naprawdę ma po parę tysięcy lat, a to jest wybudowane po prostu. Aha, i najważniejsze, żeby zaraz się nie pojawiły komentarze. Uderzasz w kościół, jak możesz powiedzieć, że Jezus nie jest cudem świata? To nie o to chodzi, bo kościoły w Lejnej też są kościołami chrześcijańskimi. Także to w ogóle nie chodzi o to, totalnie o to. Tylko no, po prostu uważam, tak jest moje zdanie, a każdy może mieć inne. Popatrzcie, jaka tu jest piękna woda. Idziemy właśnie na plażę. Nie no, bajka po prostu. Dużo glonów tam, nie sprzątają, bo tu nie ma hoteli, bo to park narodowy. Ale idziemy na dół. No i moi drodzy, tutaj zakończę pierwszy odcinek z Tulum, naszych krótkich wakacji w Meksyku. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział filmu z naszego ślubu w Las Vegas, to myślę, że warto zobaczyć. Myślę, że jak ktoś nas już dość długo obserwuje albo krótko, a jest zaciekawiony, to będzie fajnie sobie to oglądać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Jeszcze dużo fajnych miejsc przed nami, a jutro jedziemy na wycieczkę do takiego pięknego miejsca. Zapraszam serdecznie, pozdrawiam.